Pikowanie to łączenie ze sobą w wyniku wielopunktowego przeszycia minimum 2 warstw tkanin lub dzianin przedzielonych warstwą ocieplenia, np. włókniny. Przeszycia pomagają zabezpieczyć włókninę przed przemieszczaniem się, co w przypadku np. pikowanej pościeli czy materacy poprawia ich właściwości termoizolacyjne. Tego typu przeszycia mają również charakter ozdobny. W Ariadnie możemy pikować zarówno tkaniny, dzianiny, włókniny płaskie i puszyste w bardzo bogatej gamie wzorów. Proces pikowania rozpoczyna się od wprowadzenia do komputera wzoru, w jakim przeszywane będą tkaniny. Następnie w oparciu o wzór należy uiglić maszynę, czyli uzbroić ją w potrzebne nici i igły. Do pikowania stosuje się górną i dolną nitkę. Górna umieszczana jest w szpulkach na ramie natykowej. Grubość i rodzaj stosowanych nici uzależniony jest od liczby warstw, jaką będziemy przeszywać, oraz od przeznaczenia gotowej pikówki. Najczęściej stosowanymi przez nas nićmi górnymi są talia 80 i artyn 80. Z ramy natykowej nici prowadzone są przez podajniki do głównej części maszyny. Tu przez naprężacze sprężynowe oraz czujniki zrywu nici trafiają do odpowiednich oczek igieł. Aby przy uiglaniu maszyny nie doszło do pomyłki, każda igła ma swój numer. Numerom igieł odpowiadają szyny znajdujące się w tylnej części pikowarki. W szynach umieszcza się czułenka z nićmi nawiniętymi w kształt kokonów. Nici te stanowią dolną nitkę potrzebną w procesie pikowania. Każdej igle, przez którą przewleczona jest nitka, musi odpowiadać czułenko z kokonem. W procesie pikowania czułenko z nitką dolną przechodzi przez pętlę stworzoną z nitki górnej, tworząc w ten sposób przeplot gwarantujący trwały szef. Belę z każdą z warstw materiałów do pikowania umieszcza się w obrębie maszyny. Wszystkie pikowane warstwy podawane są jednocześnie, tak aby możliwe było ich równomierne przeszycie. Tkaniny transportowane są pod igły na tzw. łożu. Jest to ruchoma część pikowarki, która przesuwa się w taki sposób, aby materiały zostały przeszyte zgodnie z zaprogramowanym wzorem. Przepikowany materiał prowadzony jest poprzez system wałków odbierających i nawijany w zwój, który w łatwy sposób będzie można zdjąć z maszyny i zapakować. W trakcie pikowania może dojść do zerwania nici. Jeśli tak się stanie, osoba odpowiedzialna za obsługę pikowarki zaznacza miejsce, w którym doszło do zrywu. Zwoje z materiałem posiadającym niedoszycia powstałe z powodu zrywu nitki trafiają na stanowisko brakarek. Tu, przy pomocy długoramiennej maszyny szyjącej, stębnówki, wszystkie brakujące przeszycia są uzupełniane. Gotowa, pozbawiona błędów pikówka jest ponownie zwijana, pakowana i ekspediowana do klienta.